dzisiejszym wydaniu tyle ciekawych tematów, że będzie skrótowo. Zaczynamy od wiadomości, które obiegają sieć internetową, że w Niemczech pospiesznie przygotowywane są bunkry dla 1 000 000 osób. Przy okazji słów kilka powiem, jak to wygląda w Polsce. Temat drugi: czołgi na ulicach Waszyngtonu. Kolejnym tematem będzie NASA. Skoro Trump kłóci się z Muskiem, to myślę, że to ciekawy temat. W sieci pojawiły się sensacyjne doniesienia, że Niemcy budują bunkry dla ponad 1 000 000 osób. Sprawdzamy, co jest prawdą, a co fikcją. Rzeczywistość pokazuje, że Niemcy inwestują w modernizację systemów ochrony cywilnej, ale nie planują masowej budowy nowych bunkrów na taką skalę. Prawda czy mit? Fakty są takie, że Niemcy od lat prowadzą modernizację swoich systemów ochrony ludności, w tym schronów i systemów alarmowych, zwłaszcza w kontekście rosnących napięć międzynarodowych i zagrożeń związanych z konfliktem na Ukrainie. Publicznie dostępne. Wiarygodne źródła nie potwierdzają, że Niemcy rozpoczęły lub planują budowę nowych bunkrów, które mogłyby pomieścić ponad 1 000 000 osób. Modernizacje schronów zwykle dotyczą istniejącej infrastruktury, a także zwiększania świadomości obywateli w kwestii procedur bezpieczeństwa. Aktualnie rząd niemiecki inwestuje w modernizację schronów oraz w rozwój systemów alarmowych, np. sireny. Trwają szkolenia i kampanie informacyjne dotyczące ochrony cywilnej, ale nie ma oficjalnych danych o wielkoskalowej budowie nowych, masowych bunkrów. Niemcy, podobnie jak wiele innych krajów europejskich, zwiększają gotowość na różne scenariusze kryzysowe. Ale to nie to samo, co budowa bunkrów na 1 000 000 osób. Skoro tak, to jak ta sprawa wygląda w Polsce? W Polsce istnieje około 10 622 budowli ochronnych, w tym 1903 schrony i 8719 ukryć, które kiedyś mogły pomieścić łącznie ponad 49 milionów osób. Jednakże według raportu Najwyższej Izby Kontroli w pełni funkcjonalnych schronów jest jedynie dla około 300 000 osób, co stanowi zaledwie 0,8% populacji kraju. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia, w tym agresję Rosji na Ukrainie, Polska planuje budowę nowych schronów. Rząd zapowiada, że do 2035 roku powstanie około 9 do 10 milionów miejsc w budowlach ochronnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak maszyny UBM. Pierwsze inwestycje obejmują remonty istniejących schronów, w tym tzw. szkół tysiąclecia, które były budowane w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dodatkowo w ramach programu Tarcza Wschód planowana jest budowa 700 km fortyfikacji na granicy z Rosją i Białorusią, w tym bunkrów, schronów i innych obiektów obronnych. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na kilkanaście miliardów złotych, a zakończenie budowy przewidziane jest na 2028 rok. Wzrost zainteresowania schronami obserwuje się także wśród obywateli. Coraz więcej osób decyduje się na budowę prywatnych, przydomowych schronów, co stanowi odpowiedź na niedostateczną liczbę obiektów publicznych. Coraz głośniej o możliwym konflikcie z Rosją, a w tym temacie, jakby to powiedział chłop, gołe pośladki naszej ojczyzny matki. 14 czerwca 2025 roku w Waszyngtonie odbędzie się defilada z okazji 250-lecia Armii Stanów Zjednoczonych oraz 79. urodzin Donalda Trumpa. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18:30 na Constitution Avenue, a zakończy przy pomniku Waszyngtona. W defiladzie weźmie udział około 6600 żołnierzy, 150 pojazdów wojskowych, w tym 28 czołgów M1 Abrams oraz 50 śmigłowców. W programie przewidziano również pokaz skoczków spadochronowych z Golden Knights, koncerty muzyczne oraz pokaz sztucznych ogni. Szacowany koszt defilady wynosi od 25 do 45 milionów dolarów. Władze Waszyngtonu wyraziły obawy dotyczące potencjalnych uszkodzeń infrastruktury miejskiej, zwłaszcza że waga każdego czołgu M1 Abrams wynosi około 70 ton, co niemal dwukrotnie przekracza dopuszczalny limit wagowy dla niektórych ulic. Wojsko zobowiązało się pokryć koszty ewentualnych napraw. Planowana defilada wywołała kontrowersje i protesty. Ruch No Kings organizuje ogólnokrajowe demonstracje, w tym w Chicago i Houston, sprzeciwiając się wysokim kosztom wydarzenia oraz jego politycznemu wymiarowi. Protestujący krytykują defiladę jako przejaw autorytaryzmu i marnotrawstwa publicznych funduszy. Przypomnę, Trump podczas poprzedniej kadencji spotkał się w 2018 i 2019 z przywódcą Korei Północnej, Kim Jong-unem, bardzo go chwaląc za uporządkowane państwo. Obecnie ciepłe słówka wiele razy kierował do Putina. Czy czołgi na ulicach to symboliczna zmiana i pokazanie kierunku, w którym podąża Trump?
Pewnie wkrótce się przekonamy. Przechodzimy teraz do tematu NASA, bo informacje są nieciekawe. Obecnie w NASA występują poważne problemy techniczne i organizacyjne, które wpływają na realizację misji kosmicznych. Po pierwsze są problemy z kapsułą Starliner. Astronauci NASA Sunita Suni Williams i Barry Butch Wilmore początkowo planowali spędzić na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS 8 dni. Jednak problemy z kapsułą Starliner, takie jak wycieki helu i awarie silników manewrowych, spowodowały opóźnienia w ich powrocie. Ostatecznie ich misja trwała 286 dni, a powrót na Ziemię odbył się dopiero w marcu bieżącego roku za pomocą kapsuły SpaceX Crew Dragon. Mówi się również o opóźnieniach i przekroczeniach budżetu projektu SLS. Rakieta Space Launch System, SLS, kluczowa dla programu Artemis, jest opóźniona o 6 lat i przekroczyła budżet o 6 miliardów dolarów. Oczekuje się, że całkowity koszt programu Artemis do końca tego roku wyniesie ponad 93 miliardy dolarów. Proponowane przez administrację Donalda Trumpa cięcia budżetowe mogą zagrozić realizacji misji Mars Sample Return, mającej na celu pozyskanie próbek z Marsa. Zmniejszenie finansowania NASA może wpłynąć na współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną i opóźnić kluczowe misje badawcze. Te problemy wskazują na potrzebę rewizji strategii NASA oraz poprawy współpracy z partnerami prywatnymi i międzynarodowymi. Skoro mowa o partnerach prywatnych, to Musk staje się niezastąpiony, ale ostatnio i u niego rakiety mają problem, o czym informowałem kilka dni temu. Niemniej w tym wypadku to Musk trzyma znaczone karty i rozdaje je, sądząc, że ma z góry wygraną partię. Bo jak nie on, to kto? Zapraszam na kolejne wydania wiadomości. Proszę o rozważenie subskrypcji. Dziękuję za dotrwanie do końca.